Nie, tam nie przewróciłem się, patrzę co... Matko, ja myślałam, że ty się Już przewaliłeś. Tego, nie, już z tego nic nie będzie. Chodź, Sunia, piesek do mnie przyszedł, koleżankę mamy. Dzień dobry kochani. Witajcie w kolejnym odcinku jakże wspaniałej telenoweli dookoła nas. Zapraszam, czego się śmiejesz? Pozwól, że widzowie to ocenią, czy to jest wspaniała telenowela. No dobrze, to wy ocenicie, czy to jest wspaniała telenowela. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba telenowela dookoła nas, czy wam się nie podoba. Ja na imię mam Mirek, a tu jest moja żona, zapraszam, podejdź. Dzień dobry, Beata. A tu jest moja żona Beata. No i cóż, powiedz mi, co będziesz mówiła, o czym będziesz mówiła w dzisiejszym odcinku, między innymi? Między innymi o rozchodnikach, które już teraz nazywają się rozchodnikowcami. No dobrze, w takim razie zachęcam do oglądania, zostańcie z nami, to dowiecie się czegoś więcej na temat rozchodników. Lecimy, zapraszamy do oglądania. I witajcie kolejnego dnia. I pięknie świeci słoneczko, przywitało nas. Beatlicze, co tu robisz? Co ty robisz? Wyciągam habry. Aha, bo już się szlak trafił. No już dawno ich szlak trafił i no tutaj już nie wyglądają za ciekawie. A to są te habry, co miały być słoneczniczki. Aha, To rozumiem. miały być słoneczniczki, a wyszły habry i pomidory. Ale pomidory mamy. Mamy, bo jeszcze tutaj nawet na gałązkach wiszą zielone. Są. Już żeśmy chyba ze 3 zażarli. Stale widzowie to wiedzą, że tu sadziliśmy, Beata sadziła, siała, przepraszam, Słoneczniki. habry, tak? Słoneczniczki. A, słoneczniczki, A dobrze. wyszły właśnie habry i pomidory. Okej. A tam jeszcze leżą już dojrzałe koktajlowe. Pyszne są te koktajlowe. I takie prosto z krzaczora pięknie pachną. W dzisiejszym odcinku kilka słów na temat rozchodników. Wiele roślin sprzedawanych jako rozchodniki nie nazywa się już rozchodnikami, przynajmniej nieoficjalnie. Rozchodniki są jedną z grup roślin, w której biolodzy zrobili roszady i kilka pospolitych gatunków zostało przeniesionych do nowych rodzajów. Teraz są to rozchodnikowce. Ale my zostańmy przy określeniu rozchodniki. To rośliny gruboszowate, czyli magazynujące wodę w swoich komórkach. Są imponującymi bylinami o soczystych, mięsistych liściach i efektownych, płaskich, bogatych w nektar kwiatach, które przyciągają zapylaczy. Kwitną w odcieniach różu, fioletu, żółci i bieli, od wczesnego lata aż do późnej jesieni, w zależności od odmiany. Ich kolorowe kwiaty w połączeniu z kolorowymi liśćmi sprawiają, że są oryginalną ozdobą ogrodu. Na chwilę obecną tyle na temat rozchodników, do których wrócimy w dalszej części odcinka. Zostańcie z nami. Pokażesz mi, który buchszpan out? Nie jestem pewna, ale mówię o tym. O, faktycznie. A na nim jeszcze mąka jest. No jest. Ale może akurat, może się uratuje, nie wiem. Tutaj wypuszcza nowe, bo widać, że wypuszcza, Ja myślę, że będzie ok, wiesz? ale Pokaż tu pozostałe. praktycznie na nich wszystkich są, jest jeszcze Utrzymuje mąka. się mąka, tak. Tak. Ale ten też jest dosyć mocno nadgryziony. No ale on był nadgryziony. No także był. wiesz, No one nie. wszystkie były zaatakowane przez ćmę. Ja myślę, że jeśli miałoby się z nimi coś dziać, to już by ich nie było, wiesz? Może i tak. No. Chodź zobaczymy tego dużego Beatka. Bo ćma, no to ona działa po prostu w ekspresowym tempie, w super ekspresowym. Zobacz. Ma się dobrze, nic mu nie jest, Beat. Chyba się ten obroni. Uratowałaś buchszpany. No, oby tak było.
Oby tak było. Kochani, czy wy też mieliście jakieś problemy z ćmą bukszpanową? Napiszcie w komentarzu Jeszcze chciałam... wasze doświadczenia. Chciałam, żebyś coś ten temat, pokazał. no, Chciałam, żebyś coś mianowicie. pokazał. Tutaj mojego żółwika ukochanego, bo kwitnie teraz pięknie. Cudny jest. Proszę bardzo. Już pokazujemy. Kochani widzowie, podoba wam się żółwik? Też napiszcie w komentarzu. Ale pokażę jeszcze może jak wszystko się zazieleniło. Długo nie padał deszcz, a teraz ostatnio były obfite deszcze. Prawda, Batka? Były? Byli. Byli deszcze. I tak, w ogóle wszystko wygląda zupełnie inaczej. Tak. Ta zieleń jest taka bardziej nasycona. Ona już taka, nie jest taka jak na wiosnę, ale no jest dużo lepiej. Dużo lepiej. Możesz sobie tak normalnie szlauchem podlewać ile chcesz, ale to i tak nie będzie to, Tak, deszcz to jest jednak Co? deszcz. co obfity deszcz. Tak. Deszcz jednak zrobił swoje. Tutaj ta hortensja, Która? ta wielka, no Tak. też Ale ona już się zaczęła też przebarwiać. Pięknie. ona jest piękna. Fu. Tak. Ale już widać, że powoli ku jesieni się skłania wszystko. Widać. No tak, no wiesz, no, mamy Trawy kwitną. wrzesień. Zobacz, pokaż tą trawę tutaj, tą na winku. A tak, zaczęła kwitnąć. Tam Zobaczcie. jeszcze jest trawa, ale ona jest zagłuszona przez rudbekię i przez hortensję. Ta też ładnie kwitnie, ta tutaj. Zaczekaj, za chwilę tam dojdę. A, bo ty jeszcze pokazujesz. No, Pięknie kwitnie trawa. Pokaż. ta tutaj. Ta też ma ładne te kłosy. O, bardzo ładnie się Tak. prezentuje. Jeszcze gdzieś pokazywałeś trawę? A to ja nie wiem, czy to będziesz widział, bo ona jest tam za hortensją. Tutaj. Proszę odsłonić, proszę panią. Ja nie wiem, czy to... Ja tam wejdę. O, tutaj. Ona ma piękne, kolorystycznie te kłosy. Piękne. No ale tu się bałagan zrobił. Jaki bałagan? No, taki delikatny. Zagęściło się. Z lekka. Ja bym powiedział taka mała dżungla. Tak. Tylko orangutanów brakuje. A jak to? Stoją dwa. Dobra, kończymy to nagrywanie. Zobaczymy, co Irena. Co ty, przewróciłeś się? Nie, Co ty zrobiłeś? nie, tam nie przewróciłem się, patrzę co. Matko, ja myślałam, że ty się przewaliłeś. Nie, już z tego nic nie będzie. Chodź, Sunia, piesek do mnie przyszedł, koleżankę mamy. To jest gwiazda dzisiejszego odcinka. Tak, piesek sąsiadów. Soczka. Co to się stało? Nic się nie stało, tylko to się po prostu rozleciało. To była, kochani, taka nasza karpa ozdobna. I teraz co z nią zrobić, to ja nie wiem. Co z nią zrobimy? Ja się zastanawiam, czy czasami nie rzucić ją tam pod iglaki. No można. Tam zobacz, ta rabata dużo mamy. Kochani widzowie, zobaczcie, czy to dobry pomysł. Tak, bo my mówimy o tej tam rabacie tej z iglakami dużej. Mówimy głośniej, bo wieje wiatr. Wieje. Tak, bo jak tu było mało tych, znaczy iglaków było tyle samo, tylko były małe, to ja dosypywałam ciągle kory. I to fajnie wyglądało. Teraz kory nie widać. Ale to Kawałeczek. Ale to wszystko gnije i tam się robi kompost. No tak, I to też oczywiście, możemy że tak. wiesz co, połamać, zobacz, bo to wszystko rozlatuje się. Ale to, no dobra, no. Bo ja bym te większe kawałki postawiła, gdzieś wkomponowała w te iglaki, a tą drobnicę to bym wrzuciła tam w gęstwinę. Dobrze, to tak robimy, tak? No myślę, że tak będzie, Rzucamy pod iglaki. tak. O, i proszę bardzo, zobaczcie. Była karpa, nie ma karpy. Teraz jest nowy wystrój. A tam jeszcze mamy drugiego takiego pniaczka. Ponieważ ja bardzo lubię, o matko,
Przepraszam, roztrząsy. Ja lubię takie duperelki, takie ozdoby, bo uważam, że ładnie się prezentują w ogrodzie. On też się niedługo rozleci. On ma 2 lata, więc może jeszcze trochę pobędzie. Mam nadzieję, że trochę pobędzie. No tutaj koleżanka dzisiaj z nami urzęduje, a tam Ireneusz. Wracając do tematu rozchodników. Odpowiednim miejscem uprawy rozchodników jest uwielbiane przez nich pełne słońce. Zwłaszcza dla odmian o ciemnym ulistnieniu, ponieważ kolor wybarwienia liści zależny jest od ilości nasłonecznienia. Nie wymagają dodatkowego nawożenia i świetnie rosną w glebie piaszczystej, ubogiej w składniki odżywcze, a jeśli gleba jest zbyt bogata, może to spowodować, że będą się pokładać, przez co stracą swój atrakcyjny pokrój. Rozchodniki są idealne dla początkujących ogrodników. Osoby, które poszukują roślin niezwykle odpornych, których uprawa i pielęgnacja są bardzo proste, z pewnością powinny zainteresować się właśnie rozchodnikami. Najlepszym towarzystwem dla rozchodników są zdecydowanie trawy ozdobne, wśród których rozchodniki prezentują się nad wyraz efektownie. Delikatne, zwiewne źdźbła traw nadają lekkości kompozycji i stanowią wspaniały kontrast dla mięsistych, wyrazistych rozchodników. Z kwitnących roślin warto posadzić rozchodniki z jeżówkami, też z innymi wieloletnimi bylinami o podobnym terminie kwitnienia, ponieważ pięknie razem się prezentują. Serdecznie polecam. Szefowa, no chodź, bo miałaś nam coś pokazać. Zapraszamy. No chodź, No dlaczego ty mnie znowu zaskakujesz? ale bo tak jest najlepiej. Chodź, pokażesz nam, co chciałaś nam pokazać. Idziemy, kochani. A dlaczego nam chciałaś to pokazać? To, co chcesz nam No pokazać? mi się podoba. I jest ładne. I kwitnie jeszcze. To też jest ważne. Proszę bardzo. Klematis. To chciałam pokazać. O matko. Ma fajne liście, ma fajne kwiatuszki. No jest połowa września, więc kwitnie, więc to też jest dużym plusem. To znaczy Pięknie się o prezentuje. tej porze mało już co kwitnie? Znaczy to kwitną jeszcze różne rzeczy, no ale on jest śliczny. A zobacz kto do nas przyszedł. Niunia, cześć. Cześć kochanie. Cześć. Ojejku, jejku. To jest piesek Czuła. naszych sąsiadów, Tak, który nas odwiedził. Ona jest ze schroniska i ona jest tak płochliwa. Bardzo. Ale taka jest sympatyczna bardzo. Bardzo jest sympatyczna, tak. I jest tak pieszczot, jest zresztą jak widać w tej chwili. Jeszcze wrzośce licznie się prezentują też. No tak. Fajny mają teraz kolorek. Mi też się podobają. No to dobrze, to się bardzo cieszę. Proszę, proszę. Proszę bardzo. Dameska. Tak, jeszcze tak. My już zakończymy, kochani, dzisiejszy odcinek. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Dzięki, że jesteście z nami. No i jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie po sobie ślad. Mam na Telenowela, jeżeli Wam się podobała. Napiszcie, kochani, komentarz. A jak nie wiecie, co napisać, to napiszcie rozchodniki. I to wystarczy. To pomaga nam w większych zasięgach. Im więcej komentarzy, tym lepiej. A więc piszcie rozchodniki. Pa, pa. Subskrybujcie. I subskrybujcie oczywiście. Pa, pa.